Witajcie. Dzisiaj mamy nowy problem matematyczny do rozwiązania. Wyobraźcie sobie, że nie każdy jest w stanie zrobić to zadanie. Przedyskutujmy w pierwszej kolejności, jakie złe wyniki mogłyby Wam wyjść. Wyobraźmy sobie, że będziemy wykonywać to działanie w taki sam sposób jak zwykłe dodawanie. Więc dodamy sobie na przykład zarówno liczniki, jak i mianowniki i wyjdzie nam 1 plus 1, czyli 2, no i 2 plus 3, czyli 5. Pierwszy z możliwych wyników to 2/5. Odradzam Wam jednak mimo wszystko zapamiętanie tego wyniku i sposobu, gdyż jest błędny. Zastanówmy się nad tym, co moglibyśmy zrobić dalej. Ktoś może z Was pamięta, że coś tam z tymi ułamkami było jakoś inaczej, więc jedynki jakby zostawimy w pamięci w związku z tym, że są takie same, a dodamy tylko mianowniki i wtedy wyszedłby nam wynik 1/5. Od razu mówię wszystkim, że to również jest zły wynik. Aby prawidłowo wykonać takie zadanie, czyli dodać do siebie dwa ułamki, należy przede wszystkim znaleźć ich wspólny mianownik. Czym jest wspólny mianownik? Wspólny mianownik jest po prostu iloczynem lub bardziej przystępny sposób jest to po prostu wspólna wielokrotność tych dwóch liczb. Wypiszmy sobie kilka wielokrotności dwójki, czyli na przykład może być to 2, potem jest 4, potem jest 6, 8, 10, czyli jak widzicie wielokrotności to po prostu jest kolejne mnożenie dwójki z liczbami, czyli 1 razy 2, 2 razy 2, 3 razy 2, 4 razy 2, no i 5 razy 2. Zróbmy podobną czynność dla trójki, czyli będzie 3, 6, 9, 12. Myślę, że wystarczy. To, co zapewne już w tym momencie zauważyliście, to to, że szóstka nam się powtórzyła. Oznacza to, że znaleźliśmy pierwszą wspólną wielokrotność. Oczywiście jest ich więcej. Następną wspólną wielokrotnością jest 12. Też możemy sobie ją zaznaczyć. Oczywiście zastosujemy szóstkę, ale chciałem, żebyście wiedzieli, że tych wielokrotności jest więcej i one będą się z taką częstotliwością pojawiały, po prostu co 6, czyli potem byłoby 18. Oczywiście my takiej wielokrotności tak dużej jak 18, czy nie wiem, czy jak 60, czy 30 nie potrzebujemy. Potrzebujemy tę szóstkę, ale jak ją otrzymaliśmy? Tutaj, gdy robiliśmy dwójkę, to robiliśmy 2 razy 3. Gdy robiliśmy tutaj tą szóstkę, to robiliśmy 3 razy 2. Więc, aby uzyskać właśnie szóstki, należy wymnożyć mianowniki w ten sposób, czyli 2 razy 3, a 3 razy 2. I teraz zróbmy sobie to dodawanie tych ułamków w ten sposób, że zapiszemy to dokładnie tak, jak powiedzieliśmy, czyli 2 razy 3, no i 3 razy 2. Lecz pamiętajmy, że nie możemy tak bezkarnie wpisać sobie cokolwiek w mianowniku. Trzeba pamiętać, że zawsze za taką zmianą idzie też zmiana górnej części liczby, czyli jeżeli mieliśmy tutaj 1, również musimy ją pomnożyć przez 3. Jeżeli tutaj mieliśmy 1, również musimy pomnożyć ją przez 2. Zwróćcie uwagę, że tu jest 3 i 3, a tu jest 2 i 2. Tak? Czyli każdy z liczników i mianowników pomnożyliśmy przez odpowiednią liczbę. Mamy dzięki temu takie mnożenie do wykonania. I są to podstawowe działania, więc wykonajmy je.
1 razy 3 to 3, 2 razy 3 to 6. Tu będziemy mieć ten sam mianownik, bo 3 razy 2 to też 6. No i u góry 1 razy 2, czyli 2. Dzięki temu możemy uzyskać wynik końcowy, gdyż w związku z tym, że mamy wspólny mianownik, który możemy sobie zapisać już jako na wspólnej kresce ułamkowej, mamy do dodania 3 plus 2. Wynikiem tego całego działania jest 5/6, a nie żaden z powyższych wcześniejszych wyników. Możemy sobie je skreślić, zresztą mówiłem, że są nieprawidłowe. To koniec tej zagadki matematycznej. Zachęcam Was do pozostawienia lajków pod moim filmikiem. Jeżeli Wam się podobało, to zasubskrybujcie. Na pewno będzie więcej takich zagadek. Może nawet na wyższym poziomie, jeżeli tutaj będzie za dużo dobrych odpowiedzi. Poza tym zachęcam też do wspierania mojego kanału. Dziękuję bardzo za oglądanie i zachęcam do zobaczenia innych moich filmików. Pozdrawiam, pa!